Cześć, Natalia Knap z tej strony. Jak ja dawno czegoś nie nagrywałam, już nawet zaczęłam tęsknić za tymi filmami, tylko zastanawiałam się, jak wrócić, do czego wrócić i jaki miałby być temat przewodni w tej chwili. Moja przerwa w nagrywaniu miała swój powód. Szeroko pojęte poszukiwanie siebie. Dlaczego to tak nazywam, a nie inaczej? Dlatego, że generalnie rzecz biorąc, rok temu odkryłam i również zdiagnozowałam u siebie to, że jestem kobietą w spektrum autyzmu. O czym nie wiedziałam kompletnie przez prawie 40 lat swojego życia, więc zeszły rok był potrzebny mi po to, żeby to odkryć, pobyć z tym, poukładać się, uporządkować i poznać, z czym ja mam właściwie do czynienia. I chciałabym, żeby kolejne filmy były kręcone właśnie na ten temat, ale nie tylko z perspektywy psychologicznej czy psychiatrycznej, bo to jest jedna z perspektyw, z której możemy spojrzeć na spektrum autyzmu, ale też z perspektywy takiej, która osobiście jest mi dużo bardziej bliska. O ile ta pierwsza perspektywa jest dla mnie niezwykle cenna, żeby mieć w tym jakiś rodzaj porządku, bo ja potrzebuję raz na jakiś czas mieć porządek i to jest totalnie okej, żeby przede wszystkim nie pogubić się w sobie. I ta perspektywa pozwoliła mi poznać, czym jest spektrum, i myślę, że na ten moment, zwłaszcza na temat swojego spektrum, wiem bardzo wiele. Nie czuję się totalnie ekspertem od tego, ale bardzo chętnie podzielę się swoją perspektywą, swoimi odkryciami i tym, czym to dla mnie jest, co nie oznacza, że tym samym musi być dla ciebie i co nie oznacza, że musi być to, co ja powiem, też dla ciebie prawdą. Dlatego proszę was bardzo, żebyście cokolwiek, co w ogóle słyszycie, nie tylko ode mnie czy od kogokolwiek, zadali do tego pytanie, czy to jest wasza prawda. Bo to, że coś mi się będzie sprawdzało i to, że coś dla mnie będzie prawdziwe, nie musi być prawdą dla ciebie. Więc to jest pierwsza rzecz, chyba najważniejsza w odkrywaniu czegokolwiek na swój temat. A druga rzecz, ja zdecydowanie jestem zainteresowana w tej chwili, po pierwsze w odkrywaniu prawdy na swój temat, ale też takiej prawdy, która będzie mi pracowała i takiej prawdy, która będzie dla mnie użyteczna i dla mnie dobra. Bo jeśli zostanę tylko w perspektywie psychologicznej czy psychiatrycznej, to właściwie nic, tylko załamywać się jeszcze bardziej i stwierdzać, że o kurczę, no to już jest w tej chwili dramat w moim życiu, no bo jestem kobietą z spektrum autyzmu. A co jeśli to wcale dramatem nie jest? A co jeśli jest to największym błogosławieństwem, że to w końcu odkryłam? A co jeśli ten rodzaj etykiety etykietą nie jest, a jest tylko drzwiami do nowych możliwości? A co jeśli mogę dzięki temu uczynić swoją prawdę w moim własnym życiu, to co prawdą dla mnie jest, a nie dla wszystkich dookoła? I o tym chyba chciałabym najbardziej opowiadać, tym chciałabym się najbardziej dzielić. Jeśli macie jakieś pytania, bardzo proszę, żebyście je zostawili w komentarzu. Bardzo chętnie potem odpowiem na nie, nakręcę kolejny film, bo rzeczywiście do kręcenia filmów jest mi bardzo tęskno i mam ochotę kręcić więcej. A co jeśli to, co uznaliśmy za prawdę, schemat i definicję naszą prawdą nie jest? Cześć.